Witam widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych i tych, którzy dotarli na mój kanał pierwszy raz. Rok 1648. Jeśli mielibyśmy wskazać jeden moment w historii Rzeczypospolitej, który wyglądał jak scenariusz horroru, to właśnie ten rok. Państwo, które jeszcze wczoraj było europejskim supermocarstwem, nagle zaczyna pękać w szwach. Żółte wody – klęska. Korsuń – katastrofa. Hetmani w niewoli. Elita armii w kajdanach. A na Ukrainie płonące dwory, mordowane załogi, zbuntowana czerń ruszająca jak fala. W tym chaosie pojawia się postać budząca skrajne emocje. Jeremi Wiśniowiecki. Jedni widzą w nim obrońcę Rzeczypospolitej, inni bezlitosnego kata. Podczas gdy większość dowódców cofa się w panice, on prowadzi prywatną wojnę. Dziś zabiorę was nad brzegi rzeki Słucz. Tam pod Konstantynowem rozegrało się starcie, które miało odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy polski lew wciąż ma zęby? Czy może postać Chmielnickiego zmiecie wszystko? Zapraszam na opowieść o bitwie pod Konstantynowem. W najgorszym możliwym momencie 20 maja 1648 roku zmarł król Władysław IV Waza. Rzeczpospolita została bez monarchy, bez armii i bez dowódców. W Warszawie trwa chaos polityczny, a na wschodzie płoną tysiące dworów. Powstanie z lokalnej rebelii zmieniło się w gigantyczną wojnę domową. W tym czasie Jeremi Wiśniowiecki, najpotężniejszy magnat na Zadnieprzu, znajdował się na swoich dobrach w Wiśniowcu. Gdy dowiedział się o klęskach, nie czekał na rozkazy z Warszawy. Zebrał swoje prywatne wojska, świetnie wyszkolone i wierne, i rozpoczął krwawy odwrót przez ogarnięte buntem tereny. Wiśniowiecki stosował taktykę spalonej ziemi i ekstremalną surowość wobec buntowników, co sprawiało, że stał się dla powstańców wrogiem numer 1. Pod koniec lipca 1648 roku sytuacja wyglądała następująco. Z jednej strony parła ogromna fala rebeliantów pod wodzą Maksyma Krzywonosa, najbardziej radykalnego z dowódców Chmielnickiego, który dążył do całkowitej eksterminacji szlachty. Z drugiej strony Wiśniowiecki próbował połączyć się z resztkami oddziałów królewskich i innych magnatów jak Janusz Tyszkiewicz czy Dominik Zasławski. Konstantynów był punktem strategicznym. Tu krzyżowały się drogi, a rzeka Słucz stanowiła naturalną barierę, która mogła zatrzymać marsz Krzywonosa na zachód, w stronę serca Polski. Gdyby Polacy tam przegrali, powstanie mogłoby dotrzeć do Lublina lub nawet Warszawy, jeszcze w 1648 roku. Spójrzmy na liczby, a te są przerażające. Po jednej stronie Maksym Krzywonos, człowiek demolka powstania, fanatyk wojenny, brutal, który nie znał słowa litość. Pod jego komendą ponad 60 tysięcy ludzi. Około 20 tysięcy to doświadczeni kozacy zaporoscy. Reszta to zbuntowani chłopi uzbrojeni w kosy, cepy i nienawiść. Po drugiej stronie Jeremi Wiśniowiecki i Janusz Tyszkiewicz, razem około 8 tysięcy żołnierzy. Ale to nie była tłuszcza. To byli zawodowcy, husaria, dragonia, regimenty piechoty, gwardia i artyleria. Konstantynów był kluczem. Jeśli padnie, droga na zachód staje się otwarta. Wiśniowiecki wiedział jedno, nie może dać się oskrzydlić. Rzeka Słucz miała być jego tarczą. 26 lipca, niedziela. Upał, kurz, zapach rzeki. Krzywonos nie kalkuluje. Widzi Polaków po drugiej stronie Słuczy i rzuca ludzi do ataku. Pułk białocerkiewskich Iwana Chiry wchodzi do rzeki.
Tysiące luk, krzyk, chaos i wtedy Wiśniowiecki pokazuje, czym jest nowoczesna wojna XVII wieku. Polacy czekają, w centrum stoi piechota Samuela Osińskiego. Gdy kozacy są w połowie nurtu, piekło się otwiera. Salwa za salwą, kartacze, regimentowe działa. Ciała mieszają się z wodą, rzeka staje się czerwona. W tej jednej fazie Krzywonos traci około 3000 ludzi. Polska jazda rusza w kontratak, ścigając uciekających aż do kozackich taborów. To był szok, czerń pękła. Ale wojna dopiero się zaczyna. Noc z 26 na 27 lipca i mroczny epizod tej wojny. Wiśniowiecki dowiaduje się, że mieszczanie Konstantynowa potajemnie wspierają Krzywonosa. Reakcja jest natychmiastowa. 40 mieszczan zostaje ściętych. To nie był akt wojskowy. To był komunikat. Albo jesteście ze mną, albo giniecie. Jednocześnie docierają wieści najgorsze z możliwych. Nadciąga Bohdan Chmielnicki z główną armią. Jeśli Polacy zostaną zmiażdżeni. Zapada decyzja o odwrocie. Ale jak odejść sprzed nosa 10-krotnie silniejszego wroga? 28 lipca, świt. Polskie tabory i piechota ruszają na zachód. Nad rzeką zostaje tylko jazda i dragoni. Krzywonos widzi ruch. Myśli uciekają. Teraz ich dobijemy. Kozacy ruszają do generalnej przeprawy. I wtedy Wiśniowiecki gra wabank. Cofa jazdę, pozoruje panikę. Pozwala tysiącom kozakom wejść na polski brzeg. A potem daje sygnał. Husaria i chorągwie jazdy uderzają jak młot. To nie jest bitwa, to rzeź. Stłoczeni kozacy nie mają gdzie manewrować. Są spychani z powrotem do rzeki. Ten manewr powtarza się 4 razy. W pewnym momencie polska jazda rozpędem wpada na drugi brzeg i zdobywa kozackie działa. Straty Krzywonosa 10-15 tysięcy ludzi. Straty Polaków około 300. Tak wygląda geniusz taktyczny Wiśniowieckiego. Poranek po bitwie, brzegi Suczy są ciche. Kruki krążą nad ciałami, rzeka niesie ślady rzezi. Wiśniowiecki nie świętuje. Jego wojsko natychmiast się wycofuje. Krzywonos zajmuje Konstantynów. Powstanie będzie trwać, ale ta bitwa dała Rzeczypospolitej coś bezcennego – czas i wiarę, że bunt nie jest niepokonany. Jednocześnie narodziły się 2 legendy Jeremiego Wiśniowieckiego. Biała, obrońcy Kresów, który ewakuował tysiące ludzi, osłaniał uchodźców, ratował Żydów i szlachtę przed rzezią. Czarna, bezlitosnego księcia, który palił wsie, kazał wieszać popów i ścinać zdrajców. Prawda? Leży pomiędzy. Był genialnym wodzem i symbolem okrucieństwa swoich czasów. Bitwa pod Konstantynowem była taktycznym majstersztykiem. Wiśniowiecki udowodnił, że potrafi bić się z każdą siłą. I tutaj warto wrócić do Sienkiewicza. W Ogniem i mieczem ta bitwa jest przedstawiona niemal jak mistyczne zwycięstwo dobra nad złem. Sienkiewicz, pisząc ku pokrzepieniu serc, zrobił z Wiśniowieckiego postać niemal nadludzką, pomijając mroczne aspekty jego natury, o których dziś wspominamy, jak choćby egzekucję mieszczan. Rzeczywistość była bardziej szara. Mimo że Polacy wygrali na polu walki, musieli się cofnąć. Powstanie było zbyt potężne, by ugasić je jedną bitwą. Henryk Sienkiewicz zapisał: Wojska stały jeszcze w porządku, ale twarze żołnierzy były posępne. Jakby przeczuwali, że to dopiero początek nieszczęść, a nie ich koniec. I miał rację, bo choć pod Konstantynowem Polacy wygrali, wojna dopiero się rozpoczęła. Rok 1648 nie znał zwycięstw, które dawały spokój. Znał tylko takie, które pozwalały przeżyć do następnej bitwy. Krzywonos, choć poturbowany, zajął Konstantynów i ruszył dalej. Rzeczpospolita zyskała jednak coś cennego. Czas i wiarę, że Chmielnicki nie jest niezwyciężony. Dzisiejsza lekcja to dowód na to, że historia często jest ciekawsza niż powieść. To opowieść o chłodnej głowie, wykorzystaniu terenu i człowieku, który był jednocześnie genialnym wodzem i symbolem bezwzględności. Co o tym sądzicie? Czy wolicie legendę Sienkiewicza, czy tę trudniejszą, historyczną prawdę?
dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.